Transport do Polskiej Stacji Polarnej. W Polskiej Stacji Polarnej Hornsund zimą pracuje zazwyczaj 10 osób. W okresie wiosennym i letnim ta liczba zwiększa się do ponad 30. Mimo że wyspa Spitsbergen znajduje się w dość oddalonej części świata, w Arktyce, a sama stacja położona jest dziesiątki kilometrów od osad ludzkich, dotarcie do polskiej placówki nie jest niemożliwe. Choć oczywiście podróż zajmuje trochę czasu i niekiedy wymaga większych wysiłków logistycznych. Do dyspozycji mamy drogę morską, powietrzną i lądową. Wszystkie trzy są silnie zależne od panujących warunków pogodowych i pory roku. Przyjrzyjmy się pierwszemu z wymienionych wariantów. Od momentu założenia stacji pod koniec lat 50. transport polskich wypraw w okresie letnim na Spitsbergen odbywał się drogą morską. Od 2000 roku Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk korzysta ze statku naukowo-badawczego Horyzont 2 należącego do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Latem zazwyczaj organizowane są 2 rejsy, w czasie których na stację docierają grupy naukowe oraz zaopatrzenie dla pracowników placówki. Podróż trwa ponad tydzień i często towarzyszą jej przeróżne emocje, głównie związane z owianą złą sławą chorobą morską. Statek kotwiczy w Zatoce Białego Niedźwiedzia, gdyż nie ma tu możliwości wybudowania pirsu nabrzeżnego, do którego mógłby przycumować. A do rozładunku wykorzystywane są transportery gąsienicowe PTS, pełniące również funkcję amfibii. Na nich przewozi się do stacji cały ładunek ze statku. Na wodzie pojazdom asystuje łódź lub ponton na wypadek awarii, gdyby trzeba było ewakuować płynących transporterem ludzi. Łodzie motorowodne ze względu na nadmorskie położenie stacji są podstawowym środkiem transportu w okresie letnim lub jesiennym i wiosennym, kiedy warunki na morzu umożliwiają żeglugę. Służą do przewożenia grup naukowych i sprzętu w wybrane miejsca w okolicach fiordu Hornsund lub do pobliskich domków traperskich, np. w Zatoce Hyttevikka. Innym rodzajem jednostek pływających są jachty lub łodzie typu speedboat. Od paru lat kursują na trasie Longyearbyen-Hornsund, dowożąc w ciągu kilku godzin osoby, które do stolicy Svalbardu dotarły samolotem. To jedna z najszybszych, ale jednocześnie najdroższych możliwości transportu do stacji. Dotarcie do polskiej placówki jest również możliwe drogą powietrzną. Loty z Longyearbyen wykonują norweskie śmigłowce, co przy dobrej pogodzie może zająć około godziny. Choć tego typu podróż również do tanich nie należy, czasem korzystają z niej naukowcy w okresie letnim. Oprócz tego w ciągu roku pracownicy stacji mogą liczyć na odwiedziny gości z Longyearbyen. Do tradycji należą już wizyty w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, w których często uczestniczy gubernator Svalbardu. Pozostaje jeszcze droga lądowa, z której korzysta się w okresie zimowym. Choć ze względu na położenie geograficzne stacji wydaje się to nieco trudne, jest jak najbardziej wykonalne. Punktem startowym jest miasteczko Longyearbyen, położone 136 km w linii prostej od stacji. W rzeczywistości może to być nawet 200 km do przebycia, w zależności od drogi, jaką się wybierze i warunków na lodowcach. Co do transportu, to wybór jest dość nieoczywisty. Na pierwszym miejscu są skutery śnieżne, na których przy dobrej pogodzie można dotrzeć do Hornsundu nawet w ciągu kilku godzin. Przy okazji, ze skuterów śnieżnych korzystają zimą i wiosną również pracownicy stacji podczas pracy w terenie czy do przewożenia sprzętu na dalsze odległości. Natomiast miłośnicy przygód, nie bojący się wysiłku fizycznego, mają także do dyspozycji narty oraz psi zaprzęg. Na filmie widzimy zaprzęg wykorzystywany w Norwegii, ale zdarzały się także podróże z Longyearbyen do stacji. I choć obecnie taka forma podróżowania jest bardzo rzadka, to gdy już się zdarzy, jest źródłem mnóstwa pozytywnych emocji i tematem ciekawych opowieści. Materiał powstał w ramach projektu EduArctic 2,
Od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii. Tury korzysta z dofinansowania o wartości około 240 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.